Witam serdecznie. Ryszard Borowiecki i Królewska Wiedza. Jak zawsze, czyli astrologia. Dzisiaj mamy oczywiście jeszcze znak wagi w pełni. Mało tego, dodam się barana. Ale dokładnie dwunastosamca barana rozpoczęła się 8 października 2023 roku o godzinie mniej więcej 15 u nas w Polsce. Wcześniej była dwunastosamca ryb. Ja nie nadawałem w tym momencie tutaj żadnego programu ze względu na to, że miałem gości, znajomych, mnóstwo dziwnych rzeczy, które musiałem przypilnować. Ale wydarzenia na świecie lekko mnie przeraziły. Najbardziej przeraziło mnie atak tutaj arabski, oczywiście w Jerozolimie, na Izrael konkretnie. Ja mówiłem o tym już dużo wcześniej, że trzeba zwrócić uwagę na to miejsce. Ci, którzy sięgają często tutaj do moich zapisów tych filmowych, podejrzewam, że nie byli zdziwieni. Bardziej bym to brał na tą historię, że właściwie czas się bardzo poważnie zmienia i świat ulega deformacji, przypuśćmy, w założeniu kulturowych. Rozmawialiśmy wcześniej o wielkich atakach społeczności izraelskiej, tak, że między sobą kłótni. A tutaj nastąpił właśnie wczoraj dosyć nieprzyjemna sytuacja, jeżeli chodzi o sam fakt bombardowania nagle Izraela. Oskarża się o to właściwie wszystkich i nikogo, bo najbardziej, co tu ukrywać, ale Rosję, co nie jest chyba tak rzeczywiste. Ja dzisiaj nie zrobię tej analizy pod względem astrologicznym, czyli z punktu widzenia każdego z możliwości tutaj kosmogramu, co bardziej intelektualnie podchodząc do tych sytuacji, które są wyjątkowo niezbyt przyjemne. Tutaj podstawą tego wszystkiego jest jedno. Jest ci, którzy się orientują, co oznacza przesiedlenie i stworzenie niebieskiej Jerozolimy. Tak? I chyba niektórzy już wiedzą, o co chodzi. I teraz, gdzie ona się będzie mieścić? Albo będzie pomiędzy nami jeszcze jakieś państwo, albo też będziemy graniczyć. To uzależnione jest od wielu sytuacji i już właściwie o tym mówi tutaj z Wrocławia taki młody chłopak, który opowiada o tym i chylę jego wiedzę. Oczywiście jest wyznania judaistycznego i świetnie zna judaizm, a kto nie zna judaizmu, ten nie wie zupełnie, o co chodzi, dlatego że jest to dla nas, powiedzmy tych osób, które są gojami, nie do wytłumaczenia ani nie do rozwiązania. Tutaj to trzeba rozgrywać zupełnie w inny sposób niż odbywa się w naszej strefie w założeniu, powiedzmy, że kulturowej, co też jest zaskoczeniem dla moich znajomych właśnie też tego wyznania, ponieważ już przejęli jakby nasze cechy kultury, nazwijmy, łacińskiej. I tutaj trzeba brać pod uwagę, bo ktoś powie, ale o czym Pan mówi? Pamiętajmy o tym, że
religia ta, która zaatakowała i jest religią, powiedzmy, że lekko nieokiełznaną. My zupełnie nie potrafimy jej zrealizować w swoich ramach. Judaizm jest wcześniejszą formą chrześcijaństwa. Potem powstał oczywiście ten łaciński, Rzym, ale to jest konsekwencja. A to, co się dzieje w tej chwili i to bombardowanie, jest to zamierzony cel pewnej strategii kulturowej. I tutaj trzeba bardzo mocno się przyjrzeć z dwóch stron, o co tu chodzi. Raz, że jest koniec świąt judaistycznych i też zrobienie właściwie takiego nieprzyjemnego i panicznego, a wiemy, że baran to deimos phobos i tu następuje działanie bardzo charakterystyczne. Panika. Jeżeli ulegniemy tej pańce, to jesteśmy na bardzo przegranej sytuacji. Jesteśmy właściwie, można by było powiedzieć, że gorzej niż źle. Jeżeli spojrzymy na lęk, to wygraliśmy w karty i zagraliśmy po prostu, tak jak na tym filmie, wabank. I potrafimy wówczas zrobić to wielkie szu kulturowe i jednocześnie świadomości wykorzystania tego wszystkiego. Jesteśmy przed rozgrywką najważniejszą, przed wyborami. I wybory musimy stworzyć takie, jakie nam odpowiadają, a nie takie, jak komuś odpowiadają. I tu jest najważniejszy splot tych wydarzeń, które się właśnie w tej chwili odtwarzają. Ja zwracałem uwagę na początek, na działanie. Dłada samca barana jest początkiem. Początkiem zawsze każdy baran jest początkiem, obojętnie, czy bierzemy barana dłada samce, czy bierzemy barana zodiakalnego, czy bierzemy działania, które są, zawsze czynnik pierwszy jest baranem. Zawsze to, co rozpoczyna w tym momencie, to klaśnięcie robi nowy cykl i każde klaśnięcie robi nowy cykl. I każde uderzenie, każda zmiana robi nowy cykl. I pamiętajmy o tym. Bez tego nie potrafimy zorientować się, w którym miejscu jesteśmy. Musi być tak zwany początek. Obawiam się, że jest to początek nie nowej epoki dla nas, ale jest to początek dla tej kultury, z którą rozpoczęto wojnę. Jest to wyjście z ziemi egipskiej, z domu. Tylko czy niewoli, trudno powiedzieć, ale na pewno jest to ten, powiedzmy, że pożegnanie się. I nie wiem, czy kiedykolwiek będziemy mogli dostąpić tego zaszczytu, że przejdziemy spokojnie po Ziemi Świętej dla nas i dla judaizmu również, bo jest to ziemia, gdzie wskazał ją Mojżesz, gdzie wskazał ją Bóg, gdzie wskazał ją Stwórca, gdzie poprowadziły go planety. I to jest najważniejsze. Powinniśmy się nad tym zastanowić. Dzisiaj znowuż będą na wygnaniu. I znowuż będą
szukać właśnie najważniejszego, czyli oczekiwać na Mesjasza. Mesjasz jest w tej wizji najbliżej. Stajemy się w momencie, ja już nie mówię apokalipsy, bo apokalipsa jest i zawsze będzie. To jest świadomość nasza, to jest roztargnienie naszych działań, które odbywają się w każdym umyśle, w każdym człowieku, który chce zdobyć cokolwiek. I to jest najważniejsze, żeby wygrać z tą historią, wygrać z tym założeniem, jakim jest to, co nazywamy świadomością. A świadomość w tej chwili jest typowo kierowana, nakierowana, przewarstwiona różnymi wrażeniami, które te wrażenia są jak dawniej, ja nie wiem, czy dzisiaj młodzież wie, co to jest Stefanka, a jeżeli nie wie, to może WZ-ka, albo jak nie, to po prostu zwykły przekładaniec. I te nacisk ilości, kiedyś WZ-ka składała się właściwie z dwóch ciast i w środku bitej śmietany. Stefanka z kolei było troszeczkę więcej tego kremu i tych warstw. A to, co się dzisiaj dzieje, to jest natłok wiadomości, który wywiera nacisk kilkuset ton na 1 centymetr naszej świadomości. A świadomość nie wytrzymuje więcej jak jedną wiadomość, przypuśćmy na sekundę, bo potem zaciera się to w zwykły chaos, a tym chaosem się dzisiaj gra. I gra się fantastycznie. I właśnie w ten sposób chciałbym Państwa tutaj poprosić o świadomość, bo najważniejsza jest świadomość tego wszystkiego, co się wokół nas dzieje. Pamiętajmy o tym, że ta zmiana jest zmianą historyczną. Jeżeli faktycznie nastąpi ten egzodus, przejścia, właściwie przeniesienia państwa Izrael, jeżeli faktycznie powstanie ten nowe państwo, to pamiętajmy o tym, że zmieni się cała historia świata. I od tego momentu będziemy mogli powiedzieć, że mamy inną rzeczywistość. Jedną z najważniejszych było przyjście do Ziemi Świętej Mojżesza, potem następnie dla nas narodziny Chrystusa, a w tej chwili wyjście z Ziemi Świętej narodu naszych starszych braci. To jest jednak zmuszenie ich do wyjścia. To trzeba przyznać, że zmuszenie. To też jest fakt, że to jest problematyczne, bo ktoś może powiedzieć, ale proszę Pana, tak, tylko kiedy masz w domu dziecko i jesteś dziadkiem, a lecą na ciebie pociski czy bomby, to nie jest wesoło. A tak nikt nie chce żyć. Chce uciekać z takiego miejsca. I to trzeba brać pod uwagę. A to, czy są jeszcze jakieś niedopowiedzenia, to jest zupełnie inna sprawa. W dodatku podejrzewam, że ten naród, który napada na ten kraj, wie, co robi, bo to są, przypuśćmy, nazwijmy to po imieniu, troszeczkę dziwni ludzie. A czy to też jest problem? Bo tak jak powtarzam, człowiek człowiekowi zgotował ten los. Trzymajcie się z Bogiem i miejmy nadzieję, że wszystko wróci do normy, że Stwórca
da radę zapanować nad tym wszystkim, ale to wszystko, co się dzieje, jest poza granicami przyzwoitości i normalności. Do zobaczenia.